Cześć, jestem Bartek ze Skalnika. Dzisiaj przygotowałem dla Was materiał o tym, jak korzystać z mapy i kompasu. Zapraszam. W dzisiejszych czasach większość z nas korzysta z nawigacji satelitarnej, czy to poruszając się po drogach, czy w górach. Bateria w takich urządzeniach nie trzyma wiecznie, w związku z tym warto wiedzieć, jak korzystać z mapy papierowej oraz kompasu. Pierwsza rzecz, jaką kieruję się podczas wyboru mapy, to region, w który się wybieram. Jeżeli jadę na przykład w Sudety, mogę wybrać mapę całych Sudetów, troszeczkę mniej dokładną, w skali 1 do 120 tysięcy. Mogę wybrać na przykład Sudety wschodnie, zachodnie lub środkowe w skali 1 do 60 tysięcy lub konkretne pasmo, na przykład Karkonosze w skali 1 do 30 tysięcy. Informacje o skali znajdziecie na mapie na okładce bądź gdzieś przy legendzie. W tym przypadku jest to 1 do 30 tysięcy, czyli 1 metr na mapie odpowiada 30 tysiącom metrów. Oczywiście byłoby to kłopotliwe przy korzystaniu, więc musimy sobie to przerobić na centymetry, więc dzielimy przez 100, otrzymujemy 1 centymetr, to 300 metrów w rzeczywistości. Kolejna rzecz, jaką kieruję się przy wyborze mapy turystycznej, to układ współrzędnych, w jakim została zrobiona, czyli odwzorowanie naszej planety za pomocą linii. Wybieram WGS-84, dlatego że jest to obowiązujący system, najpopularniejszy, według którego działają nawigacje satelitarne. Dodatkowo, w związku z tym, że nasze otoczenie bardzo szybko się zmienia, sprawdzam, jak aktualna jest moja mapa. Najczęściej gdzieś z tyłu można znaleźć, kiedy była ostatnia aktualizacja. Na rynku można znaleźć mapy papierowe oraz takie laminowane. Te papierowe mają tą zaletę, że będą tańsze. Te laminowane posłużą Wam dłużej i będą odporne na warunki atmosferyczne. Szczególnym przypadkiem map laminowanych są mapy Express Map, które mają opatentowany system składania, który pozwoli Wam otwierać mapę bardzo szybko w dowolnym miejscu i będą służyły bardzo długo. Zanim zaczniecie korzystać ze swojej nowej mapy turystycznej, warto zapoznać się z jej legendą. Znajdziecie ją najczęściej z tyłu mapy. Będziecie dzięki temu wiedzieć, co który symbol oznacza i nie pomylicie na przykład drogi z rzeką albo kościoła z kopalnią. Macie już swoją pierwszą mapę w odpowiednim układzie współrzędnych, z odpowiednią skalą, laminowaną bądź nie, odpowiedniego regionu. Przyjechaliście na miejsce, jak się teraz zorientować i jak zorientować mapę. Każda mapa u góry ma północ, po prawej wschód, po lewej zachód, a na dole południe. Teraz, żeby prawidłowo móc rozpoznawać elementy w terenie, musicie zgrać to z północą geograficzną. Jak to zrobić? Umieszczacie mapę na czymś płaskim, a na niej swój kompas. Zgodnie z liniami południka umieszczacie kompas na mapie. Następnie obracacie go tak długo, aż czerwona wskazówka zgra się z północą na kompasie. Ja, żeby dobrze, szybko zorientować się w terenie, gdzie jest mój punkt początkowy, kiedy go przygotowuję, kiedy planuję swój wyjazd, stosuję dwie metody. Albo zabieram ze sobą komórkę z mapami CZ i na nawigacji znajduję swoje miejsce, porównuję je z mapą, lub wybieram miejsce początkowe w punkcie bardzo charakterystycznym, na przykład jak w tym przypadku na skrzyżowaniu drogi krajowej z niebieskim szlakiem. Jeżeli natomiast nie wiecie, gdzie jesteście i próbujecie zorientować się na mapie, musicie zwracać baczną uwagę na punkty charakterystyczne. Ewentualnie, jeżeli takich punktów charakterystycznych nie ma, ja wybieram się w losowym kierunku, aż taki punkt znajdę i jestem w stanie odnaleźć go również na mapie. Zwracam wtedy uwagę na kąty dochodzenia do siebie dróg, lasy, rzeki, szczyty, miejscowości i dzięki temu odnajduję się ostatecznie na mapie. Na koniec kilka słów o planowaniu trasy. Ja, jeżeli mam taką możliwość, to planuję trasę wcześniej, w domu, przy użyciu jakiejś aplikacji na komputerze. Jest to bardzo łatwe i bardzo szybkie, pozwala mi wyznaczyć ilość kilometrów oraz godziny, w jakich chcę trasę przejść. Jeżeli robię to przy użyciu tylko mapy, muszę pamiętać o tym, żeby uwzględnić skalę. 1 cm na mapie 1 do 120 tysięcy będzie miał kilometr 200 metrów, a na takiej mapie 1 do 30 tysięcy będzie miał tylko metrów 300. Moja prędkość średnia na trasie w górach to około 2,5–3,5 km na godzinę, w związku z tym ta skala jest tutaj kluczowa. Dodatkowo wyznaczam sobie punkty na mapie. Początkowy, charakterystyczny, tak aby łatwo znaleźć go w terenie. Punkt końcowy, tam gdzie będę chciał skończyć, z łatwym dotarciem z powrotem, na przykład do samochodu czy do pociągu, oraz punkty ze wszystkimi rzeczami, które chcę zobaczyć po drodze. Punkty widokowe, jakieś ruiny, być może schroniska, jeżeli będę zostawał na przykład na noc. Korzystanie z mapy, jeżeli ma się doświadczenie i robi się to często, staje się bardzo łatwe, staje się naturalne, więc chodźcie po górach, korzystajcie z map, nawigujcie, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmie.